Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym rankingu, tym razem ranking związany z rodzinami. Udało mi się wyszczególnić tutaj 25 pozycji, mam nadzieję, że o żadnej rodzinie nie zapomniałem, bo już tak miałem siadać do nagrywania i potem przypominało mi się, że faktycznie jeszcze o kimś zapomniałem. I potem znowu miałem siadać do nagrywania i mówię, w sumie to też jest rodzina, więc tak usiadłem, wydaje mi się, że 25 to już jest maks, więcej nie jestem w stanie wycisnąć. Jeśli o jakiejś rodzinie zapomniałem, ale oczywiście będziecie wiedzieć o tym dopiero na końcu, jak już zobaczycie cały ranking, to napiszcie mi w komentarzu, a póki jesteśmy na początku tego filmu, to chcę, żebyście mi odpowiedzieli na pytanie w komentarzu, jak myślicie, jakie jest wasze zdanie, czy Goku jest dobrym ojcem? Jeśli tak, to dlaczego jest dobrym ojcem, a jeśli nie, to dlaczego według was nie jest dobrym ojcem? Być może macie na ten temat różne zdania ode mnie, prawdopodobnie tak, a jeśli nie macie w ogóle zdania na ten temat, to możecie napisać inny komentarz. Dla zasięgu albo nie dla zasięgu. Tak czy siak, dziękuję wam bardzo za całą aktywność, nie tylko pod tym filmem. Ja nie chcę za bardzo przedłużać tego filmu, bo mówię, 25 pozycji, 25 minut. Jeśli gadalibyśmy minutę o jednej, a ja nie jestem w stanie chyba gadać tylko i wyłącznie minutę o jednej. Także, dwie sprawy techniczne. Kolejność dzisiaj jest trochę losowa, a trochę alfabetyczna, bo alfabetyczna na podstawie moich nazw plików, które tutaj wrzuciłem, ale moje nazwy niekoniecznie muszą jakby używać tych oryginalnych nazw, prawda? Więc generalnie kolejność jest raczej losowa. Nie będziemy tutaj iść od najgorszego miejsca do najlepszego. Będziemy się poruszać z góry na dół, z dołu na górę, żeby było troszeczkę więcej zaskoczenia. Druga rzecz to jest oczywiście mój ranking sympatii, więc to, czy ja umieszczę jakąś postać, w zasadzie rodzinę całą w tierze S, czy w tierze B, czy w tierze D, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Czekam oczywiście na wasze, ale już bez zbędnego bajdurzenia przechodzimy sobie do rodziny Androida 17, o której niestety nie wiemy za dużo. Oczywiście są jakieś fanowskie twory opowiadające o tym, że Android 18 ma czarnoskórą żonę i ma tam trójkę, chociaż trójkę dzieci, to wiemy, że ma tak naprawdę, z czego chyba dwójka jest adoptowana. Z tego co pamiętam. Niestety nie znamy jego żony. W Dragon Ball Kakumi wyglądało to troszeczkę inaczej niż w tych fanowskich artach, które wam tutaj przytoczyłem, ale jestem wielkim fanem tej rodziny. Ze względu może trochę też na to, jakie wyrzeczenia podejmuje Android 17, żeby zapewnić im życie. Nie wiemy, co robi jego żona, ale biorąc pod uwagę to, jak Android 17, w jaki sposób żyje, z daleka od rodziny, praktycznie ma 24/7 robotę na głowie, bardzo odpowiedzialną robotę. Mam wrażenie, że to jest gość, który chce uszczęśliwiać swoją rodzinę. Niestety nie wiemy o niej za dużo, więc być może ta ocena będzie na wyrost, ale samo podejście Androida 17, fakt, że jest po prostu dobrym gościem, w kontraście do tego, co widzieliśmy w sadze Androidów, to bardzo jest budujące. Mam wrażenie, że to jest też taka dodatkowa część fabuły Dragon Balla, która pokazuje, że ktoś zły może stać się dobrym, ale nie w taki sztampowy sposób jak Vegeta, czy Piccolo, czy Ten Shin Han, bo to przez lata w Dragon Ballu był schemat, który się powtarzał, że ktoś, kto z kim na początku walczyliśmy, potem dołącza do naszych bohaterów i walczy po naszej stronie. W przypadku Androida 17 było tak, ale póki co tylko w przypadku Turnieju Mocy i w sadze Moro też był potrzebny, ale Android 17 to jest postać, która faktycznie zmieniła swoje zachowanie, tyle że jest po prostu na uboczu. Ma swoje życie i nie wtrynia się w nasze sprawy. To mi się bardzo akurat podoba, ale to jest taka mała dygresja. Mimo wszystko jestem dużym fanem tej postaci, więc muszę ją umieścić w tierze S. Ogólnie też uważam, że ktoś, kto adoptuje dzieci i fakt, że spełnili warunki, prawda? W Polsce to nie jest hop-siup zaadoptować dziecko. Tam trzeba spełnić szereg wielkich warunków, więc fakt, że im się to udało, to oznacza, że są dobrymi ludźmi. To już z przymrużeniem oka, bo wiemy, że tam nie działają takie zasady jak w prawdziwym świecie. No shit, Sherlock. Druga rodzina, o której będziemy rozmawiać, to rodzina aniołów, czyli Daishin-kan i wszystkie córy jego i synowie. Ten świat aniołów jest bardzo intrygujący. Trudno jest powiedzieć, jak to wygląda do końca, bo nie wiemy, czy jest jakiś wymiar aniołów, tak jak na przykład jest Królestwo Demonów, też jest to inna rzeczywistość. Czy jest może jakiś sposób na stworzenie aniołów, w jaki sposób one się rodzą. Whis i Vados są rodzeństwem, tak naprawdę wszyscy aniołowie są rodzeństwem. Kus, czyli ta najmniejsza z 10 Wszechświata, ona jest najstarsza. Merus wiemy, że był młodszym bratem. Jak to wygląda? Nie wiemy, ale ze względu na to, jak intrygująca jest to rodzina i też jakie mają ze sobą relacje, oni nie mają takich relacji, że tam się, wiecie, szturchają łokciami z Daishin-kanem i tam sobie żartują. Tam jest trochę miejsca, powiedzmy na troszeczkę więcej luzu, jakiś żart. Jak Whis na przykład rozmawiał z Daishin-kanem i Daishin-kan mówił do Whisa, że zazdrości mu 7 Wszechświata, a Whis go tam zaprosił. Tam jest bardzo dużo szacunku,
ale jest to intrygująca rodzina. Podoba mi się to, w jaki sposób jest to zbudowane i też fakt, że jest wokół tego jeszcze dużo tajemnic, to też buduje moją sympatię. Oczywiście w pewnym sensie też frustracja albo pewne zniecierpliwienie, bo już tyle lat wiemy o aniołach, a w zasadzie, że one istnieją, a nie wiemy skąd się biorą, że w pewnym sensie jest to frustrujące, że nie możemy się tego dowiedzieć, ale kto wie, może w przyszłości fani One Piece, w tym ja, od, nie wiem, ponad 20 lat nie wiedzą, czym jest One Piece, także my musimy się sobie też radzić ze swoimi sprawami jako fani Dragon Balla. Tier A. Niski. Dalej mamy, w zasadzie nie wiem dlaczego to jest, aha, bo Arinsu, okej, napisałem 17, więc to była pierwsza kolejność, bo nie było żadnej litery, liczby są dawane na początku przed litery w kolejności alfabetycznej, jak się sortuje od nazwy, potem byli aniołowie, a teraz jest Arinsu, Ku i Du. Arinsu, Ku i Du, ja wiem, że to nie jest biologiczna, chociaż w sumie to jest też biologiczna rodzina. Nie w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ale Ku i Du narodzili się też również poprzez ślinę Arinsu, więc mają jej DNA. Więc jest to też biologiczna rodzina. Ku i Du, czy są ze sobą spokrewnieni? No jakoś, no tak, no są braćmi, prawda? Są braćmi normalnie, więc można powiedzieć, że to jest ich matka. Arinsu jest ich matką, a Ku i Du są jej synami, więc jest to pełnoprawna rodzina. Z bardzo dziwną dynamiką. Jak to wyglądało, to myślę, że wszyscy macie jeszcze świeże wspomnienia, chyba że nie oglądaliście Dragon Ball Daima. A jeśli nie oglądaliście, to też możecie obejrzeć moją 10-minutową animację. To będziecie wiedzieli wszystko, co tam się działo. To jest rodzina, która ma bardzo dziwną dynamikę, bo Ku jest postacią, która była przez Arinsu na początku niedoceniana. Ku i Du się lubili. Du był takim chaotycznym elementem, który w sumie lubił Ku, słuchał się Arinsu. Arinsu też większe nadzieje pokładała w Du, ale ze względu na swoje plany. Jest to rodzina, która ma bardzo duży potencjał humorystyczny i doceniam to, jak jest inna, chociaż uważam, że tam nie ma takich bardzo typowo rodzinnych więzów. Jedyne typowo rodzinne więzy to mam wrażenie, że Ku przejawia w stosunku do Du, kiedy na przykład chciał się pokłócić o słodycze ze swoim bratem. To było urocze, ale nie jest to typowa rodzina. No i też ta ocena moja Dragon Balla Daima i to, jak te postacie jakby skończyły, no Ku akurat jest postacią takim ukrytym MVP, można powiedzieć, Dragon Ball Daima, ale te świeże wspomnienia dotyczące się designów tych postaci są trochę, chyba wypaczają ten obraz mojej oceny. Mimo wszystko to i tak jest neutralny tier B. To i tak jest wysoko. Myślę, że jak na to, jakie rodziny znajdą się niżej, to Ku, Du i Arinsu rzutem na taśmę, tworząc tę rodzinę praktycznie na przestrzeni kilku odcinków, chyba trzech albo 4, zrobili dobrą robotę. Kolejna rodzina, po A jest literka B, także przechodzimy do Babidiego i Bibidiego. Jest to rodzina, której chyba po prostu nie szanuję. Bibidi i Babidi, a w zasadzie Babidi, bo jego słyszeliśmy. Jak on się wypowiadał na temat swojego ojca, nie pamiętam, żeby on używał jakichś bardzo pozytywnych określeń, które miałyby nam sugerować, że między nimi była jakaś więź. Że oni byli jakkolwiek ze sobą zżyci jako syn i ojciec. Mam wrażenie, że Bibidi chciał po prostu panować nad światem, stąd chociażby pomysł, żeby Marva stworzyła dla niego Majin Buu. A Babidi, potem jego syn, chciał wykorzystać jego umiejętności ojca, jakby to, czego ojcu się nie udało, więc tam trudno to nazwać w ogóle rodziną. Już pomijam w ogóle fakt, że nie lubię postaci Babidiego, dobrze o tym wiecie, jest to menda społeczna, moszno owłosiona, przebrzydły po prostu wieśniak, którego nie znoszę i mam nadzieję, że już się nigdy nie pojawi. Jak mamy recykling wszystkich postaci i antagonistów z przeszłości, to mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł, żeby reaktywować Babidiego. Chociaż muszę przyznać, że na początku Dragon Ball Daima w tej sekwencji animowanej w pięknym stylu, Babidi nawet był narysowany bardzo pieczołowicie, muszę to przyznać. Te włoski na jego mosznie były widoczne perfekcyjnie. Nie powinienem może cmokać palców, kiedy mówię o takich rzeczach. Tak czy siak, mało tam rodziny, więcej tam interesów, dwie przebrzydłe moszny, przynajmniej jedna założyła czapkę i nie musieliśmy oglądać tych zmarszczek i włosów. Bibidi pod tym względem wyprzedza Babidiego. Niemniej jednak tier D. Następna rzecz może być dla was zaskoczeniem, bo teraz po Ba będziemy mówić o Ba, Rdoku. Jednak faktycznie tam coś jest alfabetycznie. Przynajmniej do tej pory. Bardock, Ginne i Goku. I nie Kakarotto. I w zasadzie Kakarotto i Raditz, nie jeszcze Goku. Bo tutaj musicie wiedzieć, że rozbiłem trochę te rodziny nie na drzewo genealogiczne rodziny Goku, czyli że nie Bardock, Ginne, Raditz, Goku, Gohan, Pan i tak dalej. Mówi się u nas tak, że ktoś zakłada potem swoją rodzinę, czyli ja z Marcią mogę założyć swoją rodzinę, mimo tego, że moją rodziną są również moi rodzice i mój brat. Więc oceniam tutaj
rodzinę Bardoka, jakby pokolenie Bardoka, czyli Bardock, Ginę i ich synowie, ale potem też rodzinę, którą założył Goku, czyli Chi-Chi, Goten i Gohan, ale potem też rodzinę, którą założył Gohan, czyli Videl i Pan, prawda? Więc w ten sposób tutaj to rozbiłem, może ze względu na to udało mi się aż 25 pozycji zebrać, ale niemniej to jest na początku to pokolenie Bardocka, czyli Bardock, Ginę, Kakarotto i Raditz. I dlaczego mówię, że to może być kontrowersyjne? Ponieważ dużo osób uważa, że ten nowy Bardock jest gorszy od poprzedniego Bardocka, też ze względu na to, że jest bardziej miękki. Ja bym nie nazwał tego byciem miękkim, tylko dodaniem pewnego charakteru. Może to też jest minus w niektórych oczach, że jeśli Goku odziedziczył ten łagodny charakter po Bardocku, to oznacza, że wychowanie dziadka Gohana i ten cały początek historii na Ziemi traci w ogóle znaczenie. W moich oczach to nie jest do końca prawda. To uderzenie w głowę Goku mogły sprawić, że Goku po pierwsze zapomniał o tym wszystkim, więc to uderzenie w głowę było ważne, a wychowanie dziadka Gohana mogło też sprawić, że Goku stał się jeszcze bardziej łagodny. Bo nie jest powiedziane, że Raditz też nie był na początku łagodny, prawda? Raditz też jest synem Bardocka i Ginę, więc też musiał być na początku łagodny, ale w przypadku Raditza tym czynnikiem, który sprawił, że Raditz stał się bardziej oschły i surowy, było przebywanie przez lata młodości z Nappą i przede wszystkim Vegetą, więc to środowisko go ukształtowało. W przypadku Goku było po prostu w drugą stronę. To środowisko dziadka Gohana, przebywania w naturze, może też jakiejś walki o życie z dzikimi zwierzętami, ale wiecie o czym mówię, nie podbijania planet, to uwypukliło tę jego łagodność. Zresztą nie będę tutaj wchodził w te zawiłości filozoficzne tyczące się charakteru Goku. Moim zdaniem to jest jedna z fajniejszych rodzin. Uważam, że Bardock decyzją o wysłaniu Kakarotto na ziemi skradł moje serce i pokazanie po prostu Saiyanina, który chce coś ocalić po tych miesiącach, latach podbijania planet i wybijania różnych cywilizacji, to jest coś, co ja bardzo kupuję. Zwłaszcza ta scena w mandze, kiedy widzieliśmy, jak Goku się w to wszystko przypomina i widzieliśmy Ginę, która pracuje i śpi już zmęczona przy stole dzień i noc, tylko po to, żeby jej syn mógł godnie przeżyć. Więc to jest coś, co bardzo rusza moje serce, bo to jest taka w pewnym sensie nietypowa z naszego ludzkiego punktu widzenia, ale tam było czuć bardzo dużą miłość do tego dziecka i za to jestem w stanie dać wysoki tier S. Idziemy dalej. Rodzina Bojacka, też na B. Na pierwszy rzut oka w sumie można znaleźć jakieś takie pozorne więzy, że oni są razem gangiem, grupą, że się wspierają, ale pod tą przykrywką jest fałsz. Tak jak trochę w przypadku Hitersów. Myślę, że Hitersi i gang Bojacka mają to ze sobą, że główny przywódca, czyli Bojack w przypadku Hitersów, Elec, to jest postać, której nie zależy na swojej rodzinie, tylko zależy na interesach. W przypadku Bojacka było tak, że on chyba Zangię jakoś tam zranił albo nawet zabił, więc to jest coś, co automatycznie sprawia, że są nieodejmowalne punkty minusowe w mojej ocenie. Mimo wszystko jest to rodzina, która ma piątkę ciekawych designów. Fajnie, że nie jest tak, że wszyscy są zupełnie inni, ale są inni, ale nie zupełnie inni. Czyli mają tę błękitną skórę, mają te rude włosy, więc widać, że są rodzeństwem, ale nie jest tak jak w przypadku na przykład oddziału oddziału żandarmów z Dragon Ball Daima, który wzorował się na oddziale Ginyu. Tam jedyna różnica była taka, że jeden był dłuższy, drugi był krótszy, jeden był szerszy, drugi węższy i mieli jakieś tam uszy, albo nie mieli uszu i tak dalej. Designy są fajne, uważam, że też moce mieli ciekawe, ale jeśli chodzi o to, jakie mieli więzy rodzinne, to bym powiedział, że Bojack, czyli głowa tego klanu, to się niczym nie popisała. Być może były jakieś tam zawiłości związane z Bido, Gokuą czy Zangią, może oni się bardziej szanowali, ale to i tak raczej było drugoplanowe, bo pierwszą rzeczą, którą się pamięta, to jest to, że Bojack po prostu tam Zangię bodajże zaatakował, także tierce. Kolejna rodzinka. Klan Frizy. Trudno go tutaj nazwać demonami mrozu, bo to nie jest oficjalna nazwa, ale ogólnie rodzina Frizy, czyli też Chilled, gdzieś tam w przeszłości, Król Cold, Frieza, ale myślę też o Coolerze, mimo tego, że jest to postać ekskluzywna dla filmów z Dragon Balla Z. Myślę o po prostu tych postaciach, które znamy, oczywiście już nie wdając się w takie wytwory jak Kuriza, czyli syn Frizy, chociaż to też jest niby gdzieś tam przez oficjalne, ale nie kanoniczne, że tak powiem, źródła podane, bo to nie jest wytwór fanowski tylko i wyłącznie, tylko pojawił się w grach. Jest to klan, który doceniam, mimo tego, jakie zło wyrządzał, bo oczywiście nie muszę wam tutaj mówić, że woda jest mokra, przypominając o tym, co robił Frieza i jego klan, ale podobała mi się ta dynamika między Friezą a Królem Coldem. Jak Król Cold i Frieza lecieli na ziemię, już mecha Frieza w zasadzie,
to Frieza tam bardzo ciepło wypowiadał się do swojego ojca, że tam był ojczulkiem jego, prawda? Czy tam tatusiem, może nie pamiętam dokładnie jakich słów użył Frieza, ale to nie było tak, że Frieza chciał wykorzystać Colda, tak jak na przykład Arinsu chciała wykorzystać Kuidu, tak jak Bojack chciał wykorzystać swoje rodzeństwo, tak jak Elec chciał wykorzystać Gasa, tak jak Bibidi chciał wykorzystać dorobek Babidiego. Kurwa, już mylą mi się te słowa, więc zostawmy te moszny przebrzydłe. Tam było widać pewne więzy rodzinne, to była dobre słowo po angielsku wicked. Po angielsku też tak się nazywa kategoria, która obejmuje całą tę linię Frizy, prawda? Całą tę rodzinę Frizy. Wicked Bloodline. Jest to takie wicked, takie pokrętne, prawda? W pewnym sensie. Robią źle, ale się trochę szanują. To jest ciekawe w tym wszystkim, plus lubię te postacie. Może Childa najmniej i to trochę by obniżyło ocenę, ale to nadal jest tier B, wysoki tier B, więc znalazłem tutaj taki fajny fanart, więc niech będzie, że to będzie fanart. Idziemy dalej. Postacie, które lubię, ale niestety nie można tutaj mówić o żadnej rodzinie. Jest to tragiczna sytuacja, mówię o Brolim i Paragusie. I rzecz jasna mógłbym wziąć pod uwagę wersję z Dragon Balla Z, ale ta wersja z Dragon Balla Super powiedzmy, że się przebiła jako ta prawdziwa, chociaż tutaj w obu przypadkach można byłoby mówić takie same rzeczy. Czyli Paragus po prostu wykorzystywał Broliego, nieświadomego Broliego jako narzędzie do zemsty, co automatycznie też przekreśla jakiekolwiek argumenty, które miałyby mówić, że traktował Broliego jak syna. On nie traktował go jak syna. Przez 40 lat przebywania na planecie Idziewampa rozumiem, że może siąść na łeb i rozumiem, że ta chęć zemsty może rosnąć, ale z drugiej strony ja nie wyobrażam sobie trzymać tyle lat w sercu jad i jeszcze wykorzystywać własnego syna, żeby mieć jakąś nadzieję, że może kiedyś uda się tej zemsty dokonać. Dla mnie Paragus był postacią chorą totalnie psychicznie od początku do końca i jak go poznaliśmy jeszcze jak Planeta Vegeta istniała, chociaż fakt, że poleciał za synem to było fajne, tylko że potem się okazało, że poleciał za synem, żeby wykonać zemstę na Paragusie, bo on chciał wykorzystać Broliego i jego potencjał do tego, żeby przejąć władzę, więc Broly jest postacią tragiczną, akurat Broliego winić tutaj nie wolno, bo w pewnym sensie on został zaprogramowany w taki sposób, żeby się słuchać ojca i go szanować, ale tutaj nie można mówić o rodzinie. Ja uważam, że rodziną Broliego jest Chilla i Lemo, no i jego przyjaciółmi są teraz Saiyanie, być może też Beerus i Whis w przyszłości. To nie zmienia faktu, że jego prawdziwą rodziną są Chile i Lemo i mógłbym to w sumie teraz wrzucić, ale to nie jest taka prawdziwa rodzina. Starałem się tutaj brać raczej takie więzy krwi, więc niestety Broly i Paragus to jest niski tier D. To nie jest w ogóle rodzina, niestety. Idziemy dalej. Dabura i Abura. Dużo się nie dowiedzieliśmy na ich temat. Wiadomo tylko, że był kolejny raz konflikt o władzę między Daburą a Aburą. Abura miał trzecie oko, więc jego syn Dabura chciał przejąć władzę, ale musiał się pozbyć na początku tego trzeciego oka. Tam też, co tu dużo mówić. To nie była rodzina. Oni tam nie walczyli oni nie mieli żadnych skrupułów, żadnych sentymentów tyczących się tego, że to jest mój ojciec. Być może Abura bardziej szanował swojego syna, chociaż wątpię. Tier D, koło Paragusa. To podobna sytuacja. Tylko, że tam nie było wykorzystywania drugiej osoby, tylko po prostu konflikt o władzę, a uważam, że to jest w rodzinie najgorsze. Jakiś taki konflikt o władzę, o pieniądze, o jakąś pozycję. To tam praktycznie było główną linią fabularną, jak poznaliśmy te retrospekcje, te historie trzeciego oka, w której uczestniczył Dabura. Kolejna rodzina to jest rodzina doktora Giro. I w pewnym sensie jestem w stanie dać dodatkowe punkty, ale myślę, że wysoki tier D, nawet troszeczkę wyższy. Powiedzmy, że to jest tier D pukający do tieru C, ale nie jestem go w stanie dać do tieru C ze względu na to, jakimi postaciami był Dr. Giro. Jaka była Womi, nie wiemy tak naprawdę tego. Możemy tylko patrzeć na grę Fighters, ale no to nie jest oficjalna część historii. Jedynym plusem tyczącym się tej rodziny jest to, co zrobił Dr. Giro w przypadku Androida 16. Bo Android 16 to jest 100% robot, który został zaprojektowany w taki sposób, żeby przypominać syna Dr. Giro. Więc jest tam jakiś zalążek miłości do swojego syna. Bo to nie było tak, że on wziął swojego syna i przerobił go na robota. To byłoby chore i myślę, że wtedy Dr. Giro spadłby na ostatnie miejsce. Nie. Wiadomo, Dr. Giro robił złe rzeczy innym ludziom, jak na przykład Lapis i Lazuli, ale Gevo
To był żołnierz Armii Czerwonej Wstęgi, który zmarł, który zginął i nie został on przerobiony na robota. Android 16 został odwzorowany, jakby jego wygląd został odwzorowany w postaci Androida 16. Ale idziemy dalej w tym drzewku genealogicznym i dochodzimy do doktora Hedo, który ma w dupie dziedzictwo dziadka, którego rodzice zginęli w wypadku, więc też ich nie znamy. No jest to taka pokręcona rodzinka, która zrobiła dużo złego dla Ziemi i doktor Hedo, mimo tego, że miał jakieś tam zapędy superbohaterskie, jakby też trochę spaczone poczucie sprawiedliwości, to też przyczynił się do tego, że Ziemia była w dużym niebezpieczeństwie. Więc to muszę wziąć pod uwagę, chociaż fakt, że Jiro zbudował 16 na bazie swojego syna, na bazie wyglądu, to jest akurat plusik. Delikatny, ale nadal. Idziemy dalej. Rodzina Gohana, czyli Gohan razem z Videl mają pan. Tutaj muszę niestety spojrzeć na sprawę skrajnie. Z jednej strony i z drugiej. O co mi chodzi? Gohan moim zdaniem jest złym ojcem, a Videl jest dobrą, starającą się matką. Tak myślę. Tak myślę, bo Videl jest postacią, która ma pracę nie w domu, nie ma pracy zdalnej. Ma szkółkę sztuk walki, jest postacią, która wybaczyła chociażby ten odpał. To był akurat filler, ale to tam weźcie. Wspomnę o tym i to nie wpływa jakoś bardzo na moją ocenę, bo oceniałem zanim tak naprawdę wpadło mi to do głowy. Te niby zdrady, pamiętacie w tym fillerze, jak Kakao tam pocałowało Gohana i Videl wiedziała, że Kakao to tak naprawdę tylko zrobiło podstęp, a Gohan nigdy by czegoś takiego sam z siebie nie zrobił. Tam jest silne zaufanie, tam jest silna miłość między Gohan i Videl, chociaż Gohan w Battle of Gods, który najebany pajacował i odbił pocisk, raniąc ciężarną Videl, to jest minus. Gohan, który pracuje zdalnie i jest w stanie praktycznie, podejrzewam, że w czasie kilkunastu sekund okrążyć całą Ziemię, nie jest w stanie odebrać córki z przedszkola. Czyli nie może polecieć praktycznie w tym samym mieście do przedszkola, wziąć swojej córki i na przykład, no ona jest tak ogarnięta, że byłaby w stanie zająć się sama sobą w domu, tylko musi wynajmować Piccolo albo niańki, bo jest zajęty swoją pracą. Którą przypominam, że robi w wolnych godzinach. To nie jest tak, że on ma tam określone godziny pracy. Robi sobie w domu. Gohan jest tragicznym ojcem. On nie ma nawet czasu na to, żeby znaleźć chwilę dla swojej córki i Piccolo to dobrze podkreślił, więc pod tym względem uważam, że Piccolo miał rację, a Videl wiemy, że nie pracuje w domu, więc ona była faktycznie zajęta. No jeśli jest w pracy, no to co tu zrobić? A Gohan mógł sobie na to pozwolić, więc mamy dobrą matkę i słabego ojca, ale to nadal jest tier B, bo lubię te postacie, co tu dużo nie mówić. Gohan po prostu uważam, że nie jest gotowy na rodzicielstwo. Tak bym powiedział, no. Gohan nie jest gotowy na rodzicielstwo, być może po prostu zobaczył Videl pierwszy raz po ślubie i po prostu tam mu puściły zwieracze, no i się okazało, że Videl jednak była gotowa na dziecko, a Gohan nie był. Idziemy dalej i przechodzimy do Granoli, do rodziny Granoli. Musli, Granoli i też biorę pod uwagę Monaito, bo uważam, że Monaito jest też dziadkiem Granoli. W pewnym sensie, nie biologicznym, ale można go do tej rodziny dokoptować. To oczywiście Musli i Granola to jest biologiczny syn i matka. To w jaki sposób i Musli i Monaito bronili Granolę przez te wszystkie lata, to jest godne podziwu i to jest definicja rodziny, mam wrażenie. Granola oczywiście odwalił swoje. Ktoś złośliwy mógłby też zarzucić Monaito coś złego, że przez te wszystkie lata okłamywał Granola, ale wiemy, że robił to on dla jego dobra, bo gdyby się okazało, że Granola dowiedział się, że Elek tak naprawdę go wykorzystuje, to być może podszedłby z nim walczyć i by przegrał. Wiemy, jak to wyglądało, zanim Granola wypowiedział życzenie o staniu się najsilniejszym, Gaz go praktycznie znokautował, więc było ryzyko, że Granola po prostu polegnie, jeśli pójdzie zemścić się na Eleku, więc tak naprawdę Monaito uratował jego życie. Nie raz i nie dwa. Musli, postać tragiczna, też obroniła swoją piersią swoje dziecko. To jest tragiczna historia, ale bardzo lubię tę rodzinę. Uważam, że zasługuje na dużo szczęścia i cieszę się, że Monaito i Granola żyją teraz w spokoju razem. Mam oczywiście nadzieję, że jeszcze ich zobaczymy, bo to są postacie, które bardzo lubię, ale ta rodzina ma tę esencję dbania o drugą osobę, przedkładania swojego dobra na dobro drugiej osoby. I to uważam, że zasługuje na tier S. I przechodzimy do rodziny Eleka, która jest bardzo ciekawa i intrygująca. Podoba mi się cały ten motyw. To jest gang Bojacka, tylko że lepiej zrobiony, bo w gangu Bojacka liczyła się siła i interesy, a tutaj mamy intrygę. Znacznie większą intrygę, też połączoną z ciekawszą historią, z tą retrospekcją sprzed wielu lat, chociaż
Uważam, że sposób, w jaki Bardock pokonał Gasa, był taki trochę z dupy, ale no niech będzie. Tam mieliśmy podobną sytuację faktycznie, co w przypadku Bojacka, czyli Elek wykorzystywał Gasa przez te wszystkie lata i wykorzystał też go w ostatnim akcie praktycznie życia swojego i życia Gasa, ale to nie było tak, że reszta też chciała wykorzystać Eleka. Maki, Oil i Gas faktycznie byli zapatrzeni w Eleka. Maki i Oil dobrze ze sobą współpracowali, współczuli Gasowi w pewnym momencie, przecież Elek uderzył Maki, jak ta w ogóle zwróciła mu uwagę, że ten źle traktuje Gasa, że to już jest pewna przesada. Więc ta zawiłość w tej rodzinie to jest coś, co bardzo jest interesujące. Cały motyw tego gangu, też fakt, że oni są z jednej rodziny, wyglądają trochę inaczej, no po prostu gang Bojacka, tylko że zrobiony dobrze. Każdy tam miał swoją rolę, bo Elek był mózgiem, Gas był mięśniem, a Oil i Maki pełnili taką rolę trochę drugoplanową, ale oni też dużo zrobili chociażby przy namawianiu Goku i Vegety, żeby ci lecieli na planetę Serial, albo potem jak była ta komunikacja, robili tam, gadali przez walkie-talkie i tak dalej. Podobało mi się to. Mimo wszystko, no, jeśli miałbym ocenić te wartości rodzinne, no to tutaj mamy niewiele lepszą sytuację jak w przypadku Bojacka, który trafił do tieru C. Tylko że po prostu gang Hitersów był znacznie ciekawszy i za to jestem w stanie mu dać niski tier A. Po prostu mimo tego, że te postacie robiły źle, to je lubię. Gasa chyba najmniej lubię, ze względu na to, że był na początku taki nudny i też dostał dużo mocy za darmo i był takim siusiumajtkiem dosłownie, ale Eleka, mimo tego, że był gnojem totalnym, lubię chyba najbardziej z tego gangu. Idziemy dalej. To jest dość przykra sprawa rodzinna, czyli Herkules, czyli Mark, jego imię to Mark, żona Herkulesa, która zmarła, i Videl. Niestety Videl od dziecka jest wpółsierotą, a Herkules jest wdowcem, ale to nie zmienia faktu, że Herkules bardzo kochał swoją córkę i widać było to na każdym kroku. Dbał o nią, mimo tego, że ona tak naprawdę jest i była od niego silniejsza, to on jakby przedstawiał swoją pierś przed niebezpieczeństwo, zawsze martwił się o swoją córkę. I mimo tego, że ta dynamika między nimi była trochę... opierała się trochę na fałszu, bo Herkules przez całe życie wpajał Videl, że to on uratował Ziemię. Ona potem się dowiedziała, że tak nie było. Chociaż to nie zmienia faktu, że nadal kochała swojego ojca. To jest w pewnym sensie tragiczne, bo mam tutaj wrażenie, że Herkules jako ojciec był w pewnym sensie zdesperowany i chciał, żeby jego córka miała w nim postać takiego bohatera wyidealizowanego. Może nie ze względu na budowanie własnego ego, bo Herkules jako postać, która była kochana przez miliony ludzi, nie sądzę, żeby potrzebował jeszcze jednej osoby, żeby teraz już czuje się doceniony. Myślę, że chodziło o to, żeby jego córka nie czuła aż takiej dużej straty, być może pustki, przez brak matki. Może sobie dopowiadam, ale uważam, że Herkules jest świetnym ojcem, oczywiście nie bezbłędnym, ale ta jego niebezbłędność, ta jego nieperfekcyjność sprawia, że to jest urocze. Więc na początku powiem wam, że tak miałem dać to do tieru A, ale dam to do tieru S. Tak sobie teraz uświadomiłem, że rodzina nie musi być perfekcyjna, żeby zyskać tak wysoką ocenę. Także zmieniłem swoją ocenę. Idziemy dalej. Kaioshini, czyli ogólnie Glindowie. Dużo się dowiedzieliśmy na temat Glindów w Dragon Ball Daima, ale tak naprawdę... Znaczy inaczej, możemy się domyśleć, że oni wszyscy są rodzeństwem, skoro pochodzą z Królestwa Demonów i rodzili się z drzew, to znaczy, że w pewnym sensie są rodzeństwem, mimo tego, że tych drzew było kilka. Nie zmienia to faktu, że mamy prawdziwe rodzeństwo, czyli Arinsu, Degesu i Nahare, ale ich stosunki do siebie raczej są oschłe, chociaż Shin i Arinsu na końcu tam sobie pogadali, że niby tam, że wszystko jest między nimi okej. Degesu był tylko takim najsłabszym ogniwem. Mimo tego, że były tam jakieś plusy, mimo tego, że była tam jakaś, powiedzmy, więź rodzinna, jakakolwiek, nie wiem, oni tam pamiętali o sobie po tylu latach, to nadal jest dla mnie uderzające, że oni raczej się traktowali jak starzy znajomi, a nie jak rodzeństwo. Tam nie było w ogóle czuć, że to jest rodzina. Gdyby oni nie mówili, że to jest siostra i brat, to po ich reakcjach nie można byłoby w ogóle wyczuć, że to jest rodzeństwo. Nie widzieli się przez miliony lat, nie chcieli się zobaczyć. Shin w kontakcie z innymi Kaioshinami w ogóle nie traktuje ich jak rodziny. Mam wrażenie, że oni nie mają takiego pojęcia rodziny jak my. Tak jak nie mają płci niby tak jak my. Jest to ciekawy wątek, niestety w Dragon Ball Daima nie dowiedzieliśmy się jakoś bardzo dużo na ten temat, a ubolewam nad tym, bo to jest niezwykle ciekawe, ale tam w ogóle nie czuć tych więzów. Więc za to jestem zmuszony trochę obniżyć ocenę. Niski tier B, ale mówię, ciekawa to jest w ogóle rodzina postaci, w sensie, że rodzaj postaci. Trochę ubolewam nad tym, jak zostało to spłycone pod koniec Dragon Ball Daima. Idziemy dalej. Rodzina Krillana. Powiem wam, że to jest chyba najbardziej niedoceniana rodzina. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Krillan uratował 18 życie, niszcząc ten pilot, prawda? Wtedy się z niego śmialiśmy, że Stulejka go zaswędziała, ale w gruncie rzeczy zrobił dobrze. Potem chciał wypowiedzieć dla nich życzenie i wyciągnęli im bomby.
Potem na offscreenie oni się dogadali, w sensie 18 i Krillan, wzięli ślub. Krillan ma swoją pracę. 18 trochę go tam męczy o tym, żeby on zarabiał pieniądze, bo ona jest straszną materialistką, ale mają córkę. Ostatnio w Mandze chodzili razem do kina. To jest po prostu przykładny ojciec, który pracuje, zapiernicza jako policjant, broni sprawiedliwości, bo ta Dragon Ballowa policja to jest, wiecie, perfekcyjna, więc oni tam faktycznie sprawiają, że na świecie żyje się lepiej, mimo tego, że tam są takie sceny jak Krillan przegrywający z Osą, ale to nie była prawdziwa Osa, tak się umówmy tylko. To jest super rodzinka, kochająca się, szanująca się. Jedynym minusem, jaki właśnie mogę wymienić, to to, że 18 za bardzo patrzy na hajs, ale myślę, że to jest coś, co ma we krwi, ale nie przedkłada tego nad, myślę, że rodzinę. Także jest w niej taki pazur, powiedziałbym. I odnośnie hajsu i tego imienia Maron, jak brzmiono podobnie do tej byłej Krillana, więc tam nie lubi, jak się przekręca imienie córki. Tak czy siak. Tieres. Dla mnie to jest bomba. Tam się nie ma czego... Trudno się przyczepić naprawdę tej rodziny. Idziemy dalej. Rodzina Nameczan. Mogę tak powiedzieć, prawda? Skoro Elder Guru, najstarszy guru, miał kilkadziesiąt dzieci, w zasadzie ponad 100 dzieci, jak samotnie odradzał populację planety Namek. Potem oczywiście moglibyśmy powiedzieć o Piccolo Daimao, Kamim, Piccolo Juniorze i tak dalej. Raczej chcę się skupić tutaj na tej rodzinie Nameczan, czyli na guru, który odrodził całą Ziemię. Całą Namek w zasadzie, populację. Wielki plus jest taki, w jaki sposób Nameczanie się zachowywali, jak siebie nawzajem szanowali. I jak dbają o edukację, jak dbają o naukę historii. Widzieliśmy, jak Muri uczy małych Nameczan. Tak naprawdę to są poniekąd bracia wszyscy, prawda? Bracia i siostry gdzieś tam bardzo dalecy. Ale tam nie ma takich dokładnych relacji rodzinnych, jak mamy u nas. Czyli oni nie traktują się jak brat i siostra, tak mi się wydaje, mimo tego, że mogą używać takich słów, tylko po prostu raczej jak pobratymcy, których trzeba szanować tak czy siak. Więc to, czy oni byliby braćmi rodzeństwem, czy nie byliby braćmi rodzeństwem, to już jest sprawa drugorzędna. Mimo wszystko uważam, że jest to lud, który zasługuje przynajmniej na tier A ze względu na to, jak bardzo jest interesujący i jak ma ciekawą historię i w ogóle jak do dzisiaj, pomimo tego, jak wiele złego go spotkało, próbuje iść z podniesioną głową i dalej czynić dobro, nie zasiała się tam wśród nich w ogóle jakaś żądza zemsty, prawda? Oni w ogóle nie mają w sobie jadu. To jest coś, co zasługuje na wysoką ocenę, ale mówię, jako rodzina ciężko to wyczuć, żeby oni mieli aż takie zżyłe ze sobą relacje. Po prostu się szanują, bo tacy są. Dragon Ball Daima, czyli rodzina królewska trzeciego świata, czyli Panzy i Kadan. Trudno jest powiedzieć dużo na ten temat, bo wiemy tyle, ile dowiedzieliśmy się z Dragon Ball Daima. Kadan miał taką scenę, która trochę, oczywiście była bardzo gagowa, ale trochę mi średnio siadła, jak o tym myślałem w kontekście traktowania swojej córki. On był w stanie wydać Panzy za mąż Goku. Gościowi, którego spotkał pierwszy raz, wiadomo, że tam wiedział, że on ją uratował, ale to mi zaśmierdziało trochę takim małżeństwem politycznym, co uważam, że jest przykrą sprawą. Tam kobiety w przeszłości były wydawane za mąż tylko po to, żeby zawiązać sojusz między jakimiś państwami. Tutaj to śmierdziało podobnie, mimo tego, że była to kwestia humorystyczna. Potem na końcu mieliśmy te sceny, kiedy Panzy i Kadan spotkali się ponownie, kiedy Kadan przyleciał, Panzy tam została przez niego poniekąd uratowana, strzelali sobie tam razem. Trudno tutaj powiedzieć więcej na ten temat, aczkolwiek uważam, że Kadan jest dobrą postacią i mimo tego, że chciał wydać Panzy za mąż pierwszemu lepszemu gościowi spotkanemu, w ogóle nawet nie z Królestwa Demonów, albo że wypuszczał ją gdzieś tam na dwór i ona sobie latała parę tygodni po górach, wtedy jako zamaskowany Majin jeszcze. Oj, powiedziałem, kto jest zamaskowanym Majinem. Przepraszam, to jej nie słyszeliście tego. To nadal uważam, że między nimi jest więź ojca i córki, no nie? No przecież było widać, jak Kadan się martwi o swoją córkę. Mimo wszystko mało się z nimi zżyłem, ale taki pozytywny tier B to jest, myślę, że sprawiedliwa ocena. Idziemy dalej. Być może robię to za wcześnie, bo jestem w trakcie, uwaga, jestem w trakcie oglądania Dragon Ball GT. Nie powiem, gdzie jestem dokładnie, bo nie wiem, kiedy wrzucę wam ten film, ale jestem w trakcie oglądania Dragon Balla GT, więc nie doszedłem jeszcze do braci Para. Dobra, powiem wam to. Nagrywam to 26 kwietnia. Nie doszedłem jeszcze do braci Para. I tak myślę sobie, to były głupki. To były głupki, tak, to są głupie postacie, ale czy nie sądzicie, że to jest urocze, że oni znaleźli wspólną pasję i razem ją realizują jako bracia? No dla mnie to jest świetne. Jakby kwintesencja takiego wspólnego spędzania czasu ze swoim rodzeństwem. Znajdźcie wspólną pasję i spędzajcie czas razem. Ja z moim bratem jeżdżę na kesze, więc ostatnio byliśmy na rowerach, zrobiliśmy ponad 43 km na rowerze i znaleźliśmy 21 skrzynek jednego dnia. 2 nieznalezione, czyli w sumie 23 były, ale 2 się nie udało znaleźć. Tak czy siak,
No niesamowita sprawa. Uważam, że to jest coś wartego uwagi, ze względu na to, nie no, nadal tier C, no nie oszukujmy się, bracia para to nie, dobra, teraz tak sobie myślę, że jak porównałem jeszcze ich do swojego brata, to myślę, że mogę im dać tier wyżej, ale no głupkami są. Może jak obejrzę Dragon Ball GT jeszcze drugi raz i dojdę do tego momentu, to zmienię swoje zdanie. Ale tier B taki trochę neutralny, to były postacie, które średnio mi siadły, ale doceniam to, że mają swoją wspólną pasję. Bracia para powyżej wszystkich Kaioshinów, no fani Dragon Balla GT, no przepraszam was. Ja powoli też się chyba staję fanem Dragon Balla GT, bo jestem tam, nie powiem wam w którym momencie, ale powiem wam, że to jest lepsze niż Dragon Ball Daima pod kątem fabuły i pod kątem dynamiki. Idziemy dalej. Roshi i Urana Baba. Nie będę tutaj dużo mówił na ten temat. Oni nie mają za sobą jakoś zżytych relacji. Wiadomo, że są bardzo starzy oboje, więc już dużo mogli przejść razem. Nie wiemy, jaka jest ich historia. Może przeszli ze sobą już tyle, że chcą od siebie jedynie świętego spokoju. Wiecie, jak ludzie ze sobą żyją 40 lat, czy 50, czy 60, to już jest długo. A oni ze sobą żyją 1000, no może nie 1000, kilkaset lat. I myślę, że oczekiwanie od niego, że oni sobie będą spijać z dzióbków, jest trochę na wyrost, ale to nie zmienia faktu, że trochę mają w dupie siebie nawzajem, no nie? Traktują siebie bardzo tak rzeczowo. Nie rzeczowo, to jest złe słowo. Przedmiotowo. Rzecz, chodzi o to, że traktują siebie przedmiotowo. Jak coś chcą, to się zgłaszają do siebie nawzajem i też chcą jakąś zapłatę. Urana Baba oczywiście chce pieniądze zawsze. Tier C. Lubię te postacie, ale kurde, tam jest taka dość oschła relacja. Mimo wszystko nie widzę tam takiego chamskiego wykorzystywania albo ranienia się jak w przypadku Bojacka, więc to jest z automatu niżej. Znaczy, Bojack jest niżej. Smoki. Smoki z Dragon Balla GT to też jest, jakby nie patrzeć, rodzina. Może nie aż tak bardzo i tych więzów rodzinnych nie widać, ale chciałem wykorzystać po prostu okazję, żeby wrzucić smoki do tieru C. Dlaczego nie tier D? Bo tam praktycznie w ogóle nie było żadnych więzów rodzinnych, jeśli wyłączymy z równania Ace Shenrona i Nuowe Shenrona. Oni byli takimi typowymi braćmi, bo wyglądali tak samo, tylko mieli inne kolory, ale jakby wszystkie smoki wzięły się z jednego miejsca, więc traktuję je jako rodziny, no i syn Shenron wykorzystał, z tego co pamiętam, Nuowe albo Ice'a, już nie pamiętam, żeby pochłonąć te smocze kule, więc tam też nie było w ogóle żadnych więzów rodzinnych, ale za tę scenę z Nuową, i to mówię z perspektywy czasu, bo mówię, Dragon Balla GT oglądałem dawno temu, w sensie z 5 lat temu, albo nie, 4 lata temu. Jeszcze do sagi smoków nie doszedłem, więc być może, na pewno odświeżę sobie zdanie, ale póki co tier C, tam też było raczej takie oschłe wykorzystywanie siebie nawzajem, chociaż tych relacji nie widzieliśmy pomiędzy różnymi smokami aż tak dużo, tylko raczej syn Nuowa i Ice. Wiecie co? Zostawiłem rodzinę Goku i rodzinę Vegety na sam koniec, ale mam jeszcze jedną, od której w sumie zacznę, żeby zostawić te dwie najgłówniejsze na sam koniec. Tao Pai Pai i Mistrz Żuraw. Paskudami byli, obaj byli paskudami. Tao Pai Pai to jest jedna z moich ulubionych postaci, ale jeśli chodzi o ich więzy rodzinne, kurde, teraz mi tak wypadło z głowy, czy tam nie było przypadkiem sceny, że Tao Pai Pai chciał też jakieś pieniądze od Shena? Nie, no oni tam chyba się w miarę lubili, w miarę szanowali. To jest akurat screen z Kakarota, który tutaj będę miał przygotowany, bo nie było takiej sceny, w której oni by... Nie wiem, nie znalazłem takiej sceny, w której oni by byli jakoś bardzo blisko siebie. I teraz, żeby nikogo nie obrazić, to ja nie chcę, kurde, robić takich niskich ocen, bo pierwotnie miałem ich w tierze C. Tylko że ja chyba tę ocenę obniżyłem ze względu na to, że pamiętałem o jednej scenie, w której Tao Pai Pai i Shen w jakiś sposób chcieli się wykorzystać, chyba, że Shen chciał wykorzystać Tao Pai Pai, a on chciał pieniądze. Nie chcę teraz siać dezinformacji, ale jako kredyt zaufania wrzucę to tutaj, też przed Kaioshinów. Głównie powiedzmy, że wrzucę to przed Kaioshinów ze względu na to, że lubię postać Tao Pai Pai'a i Shen też jest spoko, ale jego akurat lubię mniej. No po prostu Tao Pai Pai jest kultową postacią, którą uwielbiam, nawet jako cyborg Tao. To było trochę słabsze, ale niech będzie. Powiedzmy, że wrzucam to do neutralnego tieru B, te wady, zalety, te grzechy i dobre uczynki się równoważą. Tak czy siak, przechodzimy do dwóch głównych rodzin, można powiedzieć. Zacznijmy sobie od rodziny Goku, czyli Chi-Chi, Goku i dwójka synów. Moja odpowiedź na pytanie postawione na początku odcinka, czyli czy Goku jest dobrym ojcem, jest tak, jest dobrym ojcem. To nie jest ojciec idealny, ale z naszego ludzkiego punktu widzenia uważam, że nie powinniśmy oceniać Goku jako ojca, bo Goku nie jest człowiekiem. Goku się wychowywał, zobaczcie w jakich warunkach się wychowywał. Goku się wychowywał sam.
On nigdy nie miał tak naprawdę wzorca poza dziadkiem Gohanem, który zmarł w młodym wieku. Jak powinno wyglądać ojcostwo? On i tak przez te młode lata, kiedy dziadek Gohan jeszcze z nim żył, wyciągnął z tego tak dużo, że potem był w stanie te rzeczy w lepszy lub gorszy sposób zaaplikować do własnego rodzicielstwa. Chi-Chi jest osobą, która jest wierna aż do śmierci swojemu mężowi. On wiele lat był w zaświatach, nie żył i Chi-Chi zawsze na niego czekała, albo jak on nie żył, albo jak on gdzieś tam leciał na parę miesięcy trenować, zawsze na niego czekała. Chi-Chi jest postacią, która irytuje dużą część osób, albo przynajmniej część osób, które bardzo, mam wrażenie, że powierzchownie patrzą na Dragon Balla i ja też taką osobą byłem na początku. Jak pierwszy raz oglądałem DB, to denerwowało mnie to, że Chi-Chi zmusza Gohana do nauki, ale potem to zrozumiałem. Po prostu potem się to bardziej rozumie. Jak już się nie patrzy na Dragon Balla jako na serię, gdzie dobra, skończcie gadać, po prostu się bijcie. Gdzie ja chciałem, żeby Gohan po prostu się bił, bo wiedziałem, że ma potencjał. Jak zacząłem patrzeć na Gohana jako na postać, która nie lubi się bić, tak jak na przykład Broly, ale ma duży potencjał, więc życie go trochę zmusza do tego, żeby nie podążał za swoimi marzeniami, tylko żeby był maszynką do wygrywania walk. Tak samo Chi-Chi, która nie chciała, żeby jej syn ją opuszczał, bo wiedziała, że jak on zacznie walczyć, to znowu będzie sama siedziała w domu i to była taka desperacka próba po prostu zmiany może zachowań swojego syna. To było w pewnym sensie toksyczne, bo powinna mu dać więcej wolności. Goten to tam w ogóle się dowiedział, że ma ojca, spotkał ojca jak już miał 7 lat, więc jest to na pewno podziurawiona rodzina i jestem ją w stanie dać do tieru A, ale powiem wam, że daję ją wyżej. Daję ją wysoko do tieru A. To nie jest rodzina bez wad. Oczywiście ja staram się usprawiedliwiać Goku, ale tier A to jest dobry tier. To nie jest idealny tier, to nie jest bardzo dobry tier, to jest po prostu miejsce dla rodzin, które się starają, które mają swoje wady, ale ja chcę trochę wyjść w kontrze do osób, które mówią, że to jest słaba rodzina, że Goku się nie stara, że Chi-Chi jest agresywną, wiecie, tyranką, jeśli chodzi o to, jaką jest matką. Uważam, że rodzina Goku po prostu to jest środowisko, którego naoglądaliśmy się bardzo dużo, gdzie widzieliśmy bardzo dużo złych momentów, ale oni mimo wszystko to ze sobą przetrwali, przeżyli to wszystko. I jeśli oni nie są w stanie przeżyć złych momentów, jeśli my nie jesteśmy w stanie zaakceptować tych złych momentów, to nie zasługujemy na cieszenie się dobrymi momentami. Oni z każdego kryzysu wyszli i uważam, że to jest ich największa siła. Rodzina Vegety jako ostatnia, tak wyszło, że na sam koniec, no cóż, może to dlatego, że tak wyszło alfabetycznie, bo V tam było, no nie? Rodzina Vegety. No tutaj już nie rozdrabniałem się na króla Vegetę i tak dalej, więc po prostu Vegeta, Bulma, Trunks, też rodzice Bulmy, Bra. Uważam, że te same siły, które ma rodzina Goku, są w przypadku rodziny Vegety, tylko że jest tam jeden duży zarzut pod adresem Vegety. Goku nigdy nie zrzekał się rodzicielstwa Gohana i Gotena. On oczywiście nie był w stanie być dobrym ojcem, bo wylatywał tak po prostu egoistycznie, żeby trenować i zostawiał swoje dzieci, albo nie chciał wracać do życia, bo stwierdził, że radźcie sobie sami, ale on to robił w dobrej wierze. To jest taka sama sytuacja jak na przykład dlaczego Goku zabijał w klasycznym Dragon Ballu, a mógł latać na Kinto. Chodziło o intencje. Vegeta świadomie wyrzekał się swojego związku z Bulmą i wyrzekał się Trunksa jako swojego syna. I dopiero z czasem to zaakceptował. Zapłacił za to najwyższą cenę, bo się poświęcił, więc można powiedzieć, że to było finałowe odkupienie Vegety, więc trudno teraz go winić za coś, za co odkupił swoje winy, ale patrząc na całokształt, ta rodzina na początku była bardzo, bardzo krucha. To była rodzina, jakby wiecie, już zakrawająca o samotną matkę i ojca, który poleciał sobie robić własne rzeczy. Nawet nie wyszedł po mleko, tylko po prostu zwyzywał i trzasnął drzwiami i powiedział, że ma was wszystkich w dupie. Jest tam jeszcze Trunks, jest tam jeszcze Bra, to są jeszcze małe dzieci. Ta relacja z Future Trunksem i też w Dragon Ballu Super trochę punktuje. Vegeta tam już akceptuje Trunksa jako swojego syna, którego chce trenować i tak dalej. Bra też jest fajną postacią, bo widzieliśmy, że odziedziczyła intelekt po Bulmie w bandze Dragon Ball Super. Rodzice Bulmy też są śmieszni. Ale moim zdaniem to, co stawia rodzinę... Bo zobaczcie, tu była taka ocena. Ja chyba stawiam rodzinę Goku trochę wyżej niż rodzinę Vegety. To, co stawia Vegetę niżej niż Goku, tę rodzinę, to fakt, że tam na początku nie było takiej próby rozwiązywania problemów. Być może Bulma chciała, ale to powinno działać w obie strony. I Vegeta, i Bulma powinni chcieć. I tak jak Goku często uciekał od tych problemów, tak robił to nieświadomie, albo też trochę, staram się go trochę bronić ze względu na to, że on nigdy nie miał takiej sceny, że porzuca swoją rodzinę. On to robił, ale nieświadomie, a Vegeta świadomie jakby chciał się od tego odciąć, więc tutaj muszę trochę odjąć. Tak czy siak, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film.
Dajcie mi znać w komentarzach, być może, czy Vegeta według was jest dobrym ojcem, albo czy był dobrym ojcem. Teraz uważam, że jest, kiedyś nie był. To jest moja skromna opinia. Jaka z tych rodzin jest waszą ulubioną? Krillin, 18 i Maron wygrywają. Na drugim miejscu Bardock, na trzecim miejscu rodzina Granoli. Tak myślę, że rodzina Androida 17 dostała ode mnie duży... O, dziękuję bardzo Madara za suba. Madara Uchiha? Był taki widz kiedyś? Nie wiem, czy to jest postać z tego, z Naruto, czy to jest zbitka dwóch imion. 17 i jego rodzina dostali duży kredyt zaufania, bo dużo o nich nie wiemy, ale już wam tłumaczyłem dlaczego. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeśli tak. I czekam na wasze propozycje przyszłych rankingów. Mam już sporo zapisanych, ale więcej nie zaszkodzi. Jeśli macie coś fajnego, dajcie znać w komentarzu. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.